Czas rekolekcji jest czasem bardzo ważnym dla całej wspólnoty parafialnej. Są takie miejsca, które cieszą się takim większym, wzmożonym działaniem Pana Boga, jak na przykład sanktuaria, bazyliki, katedry. Podobnie jest również czasem, czas rekolekcji, jest na przykład godzina święta, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, jest godzina łaski 8 grudnia. Pan Bóg jakoś mocniej wtedy działa, ale to też zależy od otwartości naszego serca, więc chcemy ze skupieniem słuchać słów, które dzisiaj Pan Bóg do nas mówi i przez pierwsze czytanie, drugie Ewangelię, ale też przez kaznodzieję. Dzisiaj ta Ewangelia była bardzo ciekawa. Zobaczcie, że poznaliśmy postać Jana Chrzciciela. Znamy właściwie ją dosyć dobrze. Przed tygodniem była mowa właśnie o Janie Chrzcicielu. Również dzisiaj Pan Jezus wystawił mu bardzo dobrą ocenę. 5 z plusem. Powiedział, że między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Taki człowiek sukcesu. Człowiek, któremu się w życiu musiało udać, skoro taką dobrą ocenę dostał od Pana Jezusa. No ale przecież dzisiaj go widzimy w lochach. Tutaj specjalnie jest taka nazwa lochy użyta, bo nie jest to więzienie. No, ja byłem w więzieniu jako rekolekcjonista, mówiłem kazania kiedyś. Tam więzień nie było. Dzisiejsze więzienia to właściwie takie 5-gwiazdkowe hotele w porównaniu do tych lochów, co były kiedyś, w czasach Pana Jezusa. Zresztą Pan Jezus też spędził północy w takich lochach. Ciekło wodą, smród, ciemno, szczury biegające, straszne miejsce. Jan Chrzciciel dodatkowo jeszcze na koniec tego swojego pobytu, no pamiętamy, głowę mu ścięto. Człowiek sukcesu, człowiek z 5 z plusem, największy wśród narodzonych z niewiast, Jan Chrzciciel, wielki prorok. Dlaczego tak było? Dlaczego Pan Jezus tak o nim powiedział? Ponieważ on miał niesamowitą misję i był wierny tej misji. Mianowicie on głosił przyjście Pana Jezusa. On głosił to, że Bóg przychodzi, żeby przygotować mu miejsca, żeby prostować drogi dla Niego. I tydzień temu, nie wiem czy pamiętacie, on zwrócił się również do saduceuszów i do faryzeuszów. A to były takie grupy ludzi, którzy uznawani byli za najbardziej pobożnych, takich religijnych, rozmodlonych, rączki złożone w kościele. To taka grupa ludzi była. I nie zwrócił się do nich pięknymi słowami, ale mówił do nich tak: plemię żmijowe. Kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Delikatne tłumaczenie, bo w oryginałach niektórych jest napisane wyżmije. Czyli powiedział do saduceuszów i faryzeuszów Jan Chrzciciel wyżmije. No i powiedzcie, że gdyby tutaj rekolekcjonista albo wasz proboszcz powiedział do was wyżmije, to na pięcie byście się odwrócili i z kościoła wyszli. Natomiast Jan Chrzciciel miał taką odwagę głosić Słowo Boże z całą mocą, głosić prawdę, po prostu głosił prawdę i za to dostał tą 5 z plusem od Pana Jezusa. A dlaczego takie słowa padły w kierunku faryzeuszów i saduceuszów? Powód był prosty, ponieważ oni nie przyszli szukać Pana Boga. Oni nie chcieli Jahwe postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu, ale oni chcieli coś od Jahwe otrzymać. Mianowicie chcieli uciec przed nadchodzącym gniewem. Oni wierzyli w to, że jakiś prorok poleje ich wodą i będą mieć święty spokój i nie przyjdzie kara Boża. Żydzi wierzyli w to, że jest coś takiego jak gniew Boży, jest coś takiego jak kara Boża. O tym sobie za chwileczkę powiemy. Ale tak sobie myślę, że gdyby Jan Chrzciciel, moi drodzy, tutaj miał stanąć na moim miejscu, to też by powiedział, by plemię żmijowe, wyżmije. Do kogo? Ano do tych osób, które niby chodzą do kościółka, składają rączki, organizują różnego rodzaju wigilie w pracy, w szkole, ale tam wcale o Boga nie chodzi. Nie chodzi o to, żeby Jezusa postawić na pierwszym miejscu. A o co? A o życzenia, o jakieś szczęście, o zdrówko, o pomyślność, ale nie o Pana Boga. Gdybyśmy na przykład szli do spowiedzi i nie chodziłoby nam o to, aby postawić Pana Boga i Jezusa na pierwszym miejscu, aby z Nim relacje na nowo nawiązać, tylko właśnie o to, żeby się jakoś lepiej po tej spowiedzi poczuć, żeby na Wigilii być, nie wiem, takim oczyszczonym, takim właśnie, żeby te ciężary tych grzechów zostały zdjęte, ten brud i smród tych grzechów został zdjęty z nas, żebyśmy tak fajnie się poczuli. Plemię żmijowe byśmy usłyszeli, plemię żmijowe. Bo moi drodzy, w nawróceniu, w naszej wierze chodzi o Pana Boga i o nic więcej. A jeśli coś więcej jest, czy zdrowie, czy pomyślność, to jest tylko i wyłącznie łaska Pana Boga. Ale On chce
rozdawać swoje łaski. Natomiast my musimy nawracać się do Niego. Do Niego. I dzisiaj taki temat właśnie, nawrócenie do Pana Boga. Żeby się do Niego nawrócić, trzeba o Nim dobrze myśleć. Tak dobrze w takim znaczeniu, że musimy mieć dobre myślenie o Bogu zgodne z Pismem Świętym i zgodne z tym, co naucza Kościół. I pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, że Bóg, moi drodzy, jest takim Bogiem, który nie karze. Bóg nie karze. Kiedyś, jak się rozpoczęła ta wojna na Ukrainie, podeszli do mnie ludzie i tak pytali, proszę księdza, czy to nie jest przypadkiem jakaś kara Boża na tą Ukrainę? No i tak pytam, a za co? No proszę księdza, nie wiem, czy ksiądz wie, 1 milion aborcji rocznie na Ukrainie. Na ten Wołyń, no pamięta ksiądz historii? No proszę pani, nie wiem, czy to jest kara. Nie wiem, czy to jest kara Boża. A ta pandemia, proszę księdza, czy to nie była jakaś kara na świat spuszczona przez Pana Boga za te grzechy, za to zło, które człowiek czyni? Tak zacząłem myśleć i rzeczywiście jest takie pojęcie gniew Boży. W Piśmie Świętym 1000 razy występuje takie słowo. W większości oczywiście w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie też jest mowa o karze Bożej, o gniewie Bożym, na przykład w Apokalipsie. Nawet Matka Boża, moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie objawienia w Fatimie, może ktoś się zainteresował, dosyć trudne objawienia, ponieważ wiele zakłamanych haseł pochodzi w internecie zwłaszcza i w różnych gazetach na temat Fatimy, nieprawdziwych. Ale jedna rzecz jest prawdziwa, to jest taka, że rzeczywiście Matka Boża mówi tym dzieciom, że jeśli się ludzie nie nawrócą, to Bóg ukaże świat II wojną światową, kolejną wojną światową, bo wtedy pierwsza wojna wtedy trwała, kiedy Maryja się objawiała. I rzeczywiście ta II wojna światowa przyszła. I o co Matce Bożej chodziła? Czy Pan Bóg tak sobie rozkazuje, to zrobisz Hitler wojnę, tak? Czy na Ukrainę Putin zaatakuje? No to zdrowie zabiorę wam, choroby na was zrzucę. Moi drodzy, absolutnie nie. Jeśli mówimy o karaniu Bożym, to nie mówimy w takim znaczeniu, że to Bóg zsyła zło. Dlaczego? Ponieważ święty Jan powiedział o Panu Bogu jedno zdanie, bardzo mądre. Bóg jest miłością, a kto kocha, nie potrafi czynić zła, nie potrafi krzywdzić. Choroby, wojny, cierpienia, zarazy, one od Pana Boga nie pochodzą. Nawet w Dziejach Apostolskich usłyszeliśmy ciekawe takie zdanie, jak ktoś Dzieje Apostolskie kiedyś czytał, jest o Jezusie napisane tak. Przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc. Wszystkim dobrze czyniąc. To na czym to, proszę księdza, polega? Że jest to karanie Boże. O czym Słowo Boże mówi? Otóż, moi drodzy, to jest taka rzeczywistość, w której Pan Bóg w pewnym momencie życiu człowieka czy życia ludzkości zabiera swoje ręce opatrzności. Ten płaszcz ochrony zabiera z człowieka. Skoro ty, człowieku, odwracasz się ode mnie plecami, to wiedz, że jest zły duch. Jak chcesz z nim tańczyć tango, to proszę bardzo. To jest, moi drodzy, kara Boża. Bóg przestaje się opiekować tobą, jeśli ty zaczynasz grzeszyć, iść na tą drugą stronę, bo my wierzymy w złego ducha, o tym sobie troszeczkę powiemy jutro i pojutrze, co zły duch potrafi robić z człowiekiem. I na tym polega karanie Boże, na tym polega gniew Boga. Sam Bóg zła nigdy nie czyni. Jest taka pieśń, śpiewaliśmy na początku. Gdy w czas odstępstwa od Boga czart panował, czart panował. Jak człowiek odstępuje od Boga, czart panuje, zły duch panuje i dzieją się tragiczne rzeczy. I choroby, i trudności przychodzą na świat, na ludzi. Jest też coś takiego jak jakieś cierpienie niezawinione. O tym mówi ksiądz Kaczkowski Jan. Ostatnio film powstał na jego temat. Johnny był w kinach. I był taki wywiad na Woodstocku. Na Woodstocku, czyli to tam młodzież niekoniecznie naprzykrza się Panu Bogu. I ciekawe pytanie mu zadali. Proszę księdza, mówią, czy ten glejak, który ma ksiądz, ten nowotwór, to nie jest jakaś kara Boża? I on się zbulwersował. No jak kara Boża? No co wy gadacie? Ja jestem etykiem, znam się na tych sprawach. To jest biologia, to jest kwestia jedzenia, to jest kwestia pomieszania genów.
o różnych białkach tam mówił. Nie powtórzę tego, bo ja na tym się nie znam, ale absolutnie choroby nie pochodzą od Pana Boga. Ten świat, to jedzenie, to powietrze, nasz sposób życia, czasem zły duch, rzeczywiście. Bóg jest, moi drodzy, dobry. Jeśli my codziennie modlimy się do Niego, jeśli przyjmujemy Jego ciało, jednoczymy się z Nim, to jak On może nas, swoje dzieci, karać? Zatem jeśli ktoś czasem mówi ludziom, ja tak słyszałem od starszych osób, Bozia Cię ukaże, to ja bym się na Twoim miejscu porządnie wyspowiadał z takich słów. Bo gdyby było tak, że mąż powiedziałby żonie, jakoś tak brzydko dzisiaj wyglądasz, ta zupa jakoś źle smakuje, no to wieczorem żona by powiedziała swojemu mężowi, kochanie, śpisz w pokoju gościnnym na tej kanapie. I na tym, moi drodzy, to by polegało, że jeśli my myślimy o Panu Bogu, że On karze, że jest zły, że zsyła cierpienie, że nie jest dobry, albo że nie jest wszechmocny i się modlimy, nie widzimy sukcesu tej naszej modlitwy, no właśnie dlatego, bo Ty śpisz sobie gdzieś tam w pokoju gościnnym na kanapie. Bóg, moi drodzy, jest dobry i nie zsyła zła, nie zsyła cierpienia. Ono jest z innych powodów, z powodu złego ducha, który działa na tym świecie, a to jest temat na inne rekolekcje. Kolejny temat, z którym myślę, że mamy problem, mianowicie to, że Bóg jest cierpliwy. Bóg jest niesamowicie cierpliwy. W drugim czytaniu dzisiaj słyszeliśmy na temat tego, że my mamy być cierpliwi, ale Bóg, moi drodzy, też jest cierpliwy. Do nas ludzie przychodzą, do nas księży i zapytują o takie rzeczy. Proszę księdza, jak się modlić, żeby moja modlitwa była wysłuchana, żeby mój syn się nawrócił albo wnuczka się nawróciła, zaczęła chodzić z powrotem do kościoła. Jaką nowennę odmówić? Ile razy Zdrowaś Mario? To po pierwsze jest też takie magiczne myślenie, złe myślenie, z którego trzeba się nawrócić. Ale z drugiej strony jest taka przypowieść, którą na pewno wszyscy znacie. Przypowieść o miłosiernym ojcu, albo inaczej synu marnotrawnym. Jest tam historia mężczyzny, który miał 2 synów. Jeden syn zabrał połowę majątku, poszedł w tango, ale wrócił i ojciec miał otwarte ręce, tak go przyjął. I wiecie, to jest o Panu Bogu, jaki Bóg jest miłosierny, ale jak bardzo cierpliwy. Bo kiedy my czytamy tą historię w kościele albo w domu, to jest 2 minuty, 3, ale my nie wiemy, ile ten człowiek się naczekał na tego syna. Ile ten ojciec się na niego naczekał. 5 lat? 10? 20? 50? Przetracić cały majątek, który się dostaje, no to tak w rok chyba się nie da. Albo w 3 minuty tym bardziej. To musiało trwać. Ale Bóg jest, moi drodzy, cierpliwy. Znacie historię świętej Moniki. Wiele lat modliła się swojego syna poganina i z tych modlitw wyszedł święty, wielki święty. Pewien ksiądz kiedyś opowiadał taką ciekawą historię, zapożyczoną od pewnej pielęgniarki. Kiedyś pewien pan przyszedł do lekarza, do szpitala, podłączona mu została kroplówka. No i ten pan pyta tej pielęgniarki, proszę pani, musi to tak kapać? No musi, proszę pana, 2-3 godziny będzie kapało, niech pan będzie cierpliwy. Nie można, proszę pani, tego wypić tak od razu, musi tak naprawdę kapać. Taki zdenerwowany mówi, proszę pana, musi kapać. A, przepraszam panią. Przepraszam, bo jestem hydraulikiem. Ja tak bardzo się denerwuję, jak coś tak kapie. My tacy właśnie niecierpliwi jesteśmy. Modlimy się i byśmy chcieli od razu być, nie wiem, święci. Chcielibyśmy, żeby te modlitwy były wysłuchane, żeby dzieci się nawracały. Bóg jest cierpliwy. My też bądźmy cierpliwi. My też, moi drodzy, bądźmy cierpliwi. Tak się dochodzi do świętości. Łaska po łasce, kropla po kropli, która drąży skałę powoli. I na końcu zaskoczeni będziemy na sądzie Bożym, jak wyjdzie z nas po prostu święty. Rekolekcje po rekolekcjach, msza po mszy, różaniec po różańcu i wyjdzie święty. I moi drodzy, jeszcze jeden, ostatni już temat na koniec o Panu Bogu. No niby taki prosty, ktoś mógłby powiedzieć taki kolokwializm, ktoś powiedział, że Bóg jest wspaniały, cudowny, niesamowity. Ale dzisiaj ludzie coraz bardziej w to wątpią. My, księża, chodzimy do chorych raz w miesiącu z Komunią Świętą. To jest pierwszy piątek albo pierwsza sobota miesiąca, najczęściej.
Ja miałem taką chorą, która jeszcze żyje. Wtedy miała 86 lat i to była kobieta, która właściwie zwijała się z bólu. Po prostu 3 godziny dziennie spała, na prochach była, ledwo w ogóle widziała na oczy, nogami powłóczyła, cała chora, jakieś nowotwory przeróżne, których nawet już wspomnieć nie potrafię. Nie da się tego spamiętać, tyle chorób. I wiecie co, ja jej tak mówię, proszę pani, niech się pani modli może do świętego Michała Archanioła, to jest patron dobrej śmierci. A ona taka zdenerwowana do mnie, proszę księdza, ja tak bardzo chcę żyć, ja tak bardzo chcę żyć. I mnie źle dzisiaj nie zrozumcie, to nie jest tak, że jej śmierci życzyłem, niech będzie uzdrowiona, niech ją Pan Bóg uzdrowi, ale tu chodzi o coś innego, to jej postawę życia. Człowiek w cierpieniu totalnym, 86 lat, przypomnę. Człowiek, który schodzi z tego świata, już tyle przeżył, kupę lat. I taki człowiek jakoś tak chyba tego Pana Boga jeszcze do końca nie poznał. Że tam po tej drugiej stronie czeka coś niesamowitego. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I z drugiej strony w Piśmie Świętym czytamy, że tam ani płaczu nie będzie, ani bólu nie będzie, ani chorób nie będzie. Nic, tylko iść do nieba. Jest taka historia pewnego księdza, który chodził po kolędzie kiedyś w Warszawie, w jakiejś bogatej dzielnicy bardzo i wszedł do pewnej takiej rodziny bardzo bogatej. Jak się otworzyła brama do posiadłości, to taka brama jak w tym kościele jest dużo mniejsza. Otworzyła się brama i on tak szedł do tego domu, do tej posiadłości, tego pałacyku, szedł z 5 minut, mówi. Doszedł na miejsce, otworzyły się drzwi, został zaproszony do środka, mąż, żona, 60 lat, byli dzieci, pobożni, wierzący. Na środku domu na stole Pismo Święte, krzyżyk, 2 świece, pomodlił się, pobłogosławił. Święta rodzina, sobie myśli, bogata jakaś rodzina. Rzadko to się jakoś takie coś spotyka. I nagle pyta się, co tam u was słychać? I ten mężczyzna mówi tak, proszę księdza, jestem bardzo nieszczęśliwy. Jak to pan jest bardzo nieszczęśliwy? Proszę księdza, bo miałem wypadek niedawno. I byłem po tamtej stronie. Przeżył śmierć kliniczną. Widział Pana Boga. I od tego momentu, lekarze go wyratowali, od tego momentu codziennie chodzi na cmentarz i się modli i tęskni za Panem Bogiem. I mówi, że strasznie jest nieszczęśliwy. Tak, proszę księdza, mam firmę informatyczną, miliony, nie miesięcznie, ale dziennie zarabiam. Żona sobie helikopterem lata, bo ma spa na Pomorzu. Większość spa to jest jej. Bogaci jesteśmy, zdrowi jesteśmy już, bo wyszedłem z tej choroby, po tym wypadku. Wszystko się zgadza. Proszę księdza, jestem nieszczęśliwy, bo widziałem Pana Boga. Tak bardzo za Nim tęsknię. Jaki Bóg, moi drodzy, jest wspaniały i cudowny. Jeszcze raz powtórzę, źle mnie nie zrozumcie. Żyjcie 100 lat, 120. My księża też, jak mamy imieniny albo urodziny, to też sobie życzymy 100 lat w celibacie i chcemy długo żyć na tym świecie. Natomiast przychodzi taki moment, że trzeba się pożegnać z tym światem, a ludzie czasami się trzymają, zapierają rękami, nogami, nie chcą odejść, boją się tej miłości Bożej. Być może tego Boga rzeczywiście po prostu nie do końca jeszcze poznali. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, że starość jest po to, żeby znienawidzić to życie, bo tyle cierpienia, smutku, niedomężności i w końcu pokochać Pana Boga i nieba. Być może tak jest. Być może z tą starością rzeczywiście tak jest. Moi drodzy, prośmy dzisiaj na tej Eucharystii, aby Pan Bóg nieustannie przemieniał nasze serca, aby ciągle była nam pokazywana ta prawda o Nim, że On nas, ludzi odkupionych Jego krwią, nie karze, że jest cierpliwy, i że jest wspaniały i cudowny. Amen.